Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Jezusa Chrystusa, na czasy ostateczne. Mój umiłowany ludu, moje najświętsze serce, źródło miłości, pragnie przyjąć moje pokutujące i nawrócone dzieci. Moi umiłowani, starajcie się czynić dobro, odrzućcie złe myśli wobec waszych braci i sióstr. Jest tyle czynów i uczynków, które przeszkadzają wam we właściwym przeżywaniu celebracji eucharystycznej, podchodzicie do niej z sercem kamiennym, bez miłości do bliźniego i w ten sposób uchybiacie pierwszemu przykazaniu. Myślicie, że możecie mnie kochać, jednocześnie wykluczając bliźniego, którego traktujecie jak drewno opałowe do spalenia i obrócenia w popiół, które bezlitośnie rzucacie na wiatr. Moja ukochana matka powiedziała wam, że zło przygotowało ludzkie stworzenia, aby mu służyły i były tymi, którzy odpowiadają za aberracyjne grzechy tego pokolenia. Szatan rozkoszuje się prowadzeniem mojego ludu w chaos, podążając szlakami demonicznych idei, którymi ludzkość wciąż na nowo mnie krzyżuje. Zło czerpie przyjemność z patrzenia na to, jak człowiek coraz bardziej cierpi, aby go zniechęcić i w ten sposób poddać się, nawet jeśli w ten sposób straci swoją duszę. Umiłowani, bądźcie gotowi na to, że zostaniecie poddani próbie w waszej wierze przez tych, którzy kontrolują ludzkość i kierują jedną religią, która wyklucza mnie, gdyż nie jest moją wolą, lecz tworem ludzkiej woli dla celów panowania nad światem. Bądźcie świadomi, że wiara będzie testowana we wszystkich aspektach ludzkiego życia, religii, edukacji, formacji moralnej, gospodarki. Implikujcie wiarę we mnie, abyście wytrwali w obliczu zobowiązań nałożonych przez porządek świata. Ludzkość jest osaczona przez globalną władzę, która plugawi ludzką godność, prowadząc ludzi do wielkiego nieładu, działając pod panowaniem szatana. Czekam z boską cierpliwością na grzeszników, aby się nawrócili i wzywam tych, którzy czują, że mnie kochają, aby oddali się mi całkowicie, umacniając się w wierze, bez pustych słów i pustych serc, ale z prawdziwą i ciągłą modlitwą błogosławieństw, jako niestrudzeni czciciele mojej prawdziwej obecności w Najświętszym Sakramencie. W tym bardzo trudnym dla ludzkości czasie, ataki chorób stworzonych przez źle wykorzystaną naukę będą się nadal nasilać, przygotowując ludzkość tak, aby dobrowolnie zażądała znaku bestii, nie tylko po to, aby nie chorować, ale aby zaopatrzyć się w to, czego wkrótce zabraknie materialnie, zapominając o duchowości z powodu słabej wiary. Czas wielkiego głodu postępuje jak cień nad ludzkością, która niespodziewanie staje w obliczu radykalnych zmian, zmniejszając swoje plony z powodu zmieniającego się klimatu. Mój umiłowany ludu, módl się, niepokoje wzrosną w wielkich narodach. Mój umiłowany ludu, silne trzęsienia ziemi spowodują spustoszenie, módlcie się. Umiłowany mój ludu, módlcie się za instytucje mojego Kościoła. Będziecie nadal żyć z niepokojem o granice, które zamykają się niespodziewanie. Zbliżcie się do mojej matki, ona was poprowadzi moją drogą, czyńcie wszystko, co wam powie. Moje dzieci, nawrócone i mające przekonanie, wprawiają zło w zakłopotanie, dlatego wytrwajcie w wierze. Nie lękajcie się. Ja będę z wami aż do końca. Niepokalane serce mojej matki zatriumfuje, a wy jesteście jej dziećmi. Czekam na was, przyjdźcie do mnie, wy jesteście moim ludem. Moja miłość rozlewa się na wszystkich bez żadnego rozróżnienia, przenika wszystkich, jest zanurzona we wszystkich. To ludzka wolność przeszkadza mojej miłości w przeniknięciu do głębi waszej istoty.
odwołując się do mojego miłosierdzia wobec was, przychodzę wraz z moją matką, aby w każdym wezwaniu zaprosić was do tej przemiany, do tego kroczenia, do tego pozostawania wiernym świadectwem mojej miłości. Widzę to, czego wy nie widzicie. Stąd płynie moje nieustanne wezwanie do ludzkości, która zmierza ku przepaści spotkania ze złem, gdzie nie czeka płacz, ból i próba. Trwacie bez otwierania oczu, bez chęci słuchania, zaprzeczacie prawdzie, której nie da się ukryć. Nauka połączyła siły z wielkimi mocarstwami, aby doprowadzić moje dzieci do stworzenia uzbrojenia nuklearnego, które położy kres mojemu stworzeniu. Człowiek nauki stworzył wielki postęp w tym wieku, a człowiek, czując się bardzo zaawansowany technologicznie, był łatwowierny i głupi, dając się temu ponieść. Nie był świadomy, że nie poszedł do przodu, ale odwrócił się ode mnie. Zamiast tego nie przestaje wyjaśniać mojego słowa zapisanego w Piśmie Świętym, nie przestaje wyjaśniać mojej nieskończonej miłości ani mojej sprawiedliwości. Przychodzę dla mojego ludu, dla tych, którzy pozostają wierni. Moi ukochani, dzwon zabrzmiał i w tej chwili, w momencie zabrzmienia, ogłosił ludzkości początek wielkich konfliktów między narodami. Mój lud musi pozostać zjednoczony. Moje dzieci muszą pozostać zjednoczone, zamykając przed diabłem każdy otwór, przez który mógłby przeniknąć i zniekształcić jedność moich dzieci. Utrzymujcie jedność i miłość wśród was, abyście mogli kontynuować drogę wiary i nie zostali strąceni przez skrajne wiatry, które zmierzają w kierunku mojego ludu. Bądźcie ludźmi miłości, miłosierdzia, bądźcie jednością między sobą. Widzę, że niektóre moje dzieci uginają się przed ciągłym zagrożeniem ze strony zła. Wy, moi wierni, nie lękajcie się, ja was nie opuszczam, wasi bracia i towarzysze podróży, wasi niebiańscy opiekunowie stoją w pogotowiu, czekając na jeden znak ode mnie, aby bronić i pomagać moim dzieciom. Nie jesteście sami, nawet jeśli ludzkość będzie lamentować, będzie cierpieć i płakać, nie jesteście sami. Antychryst powstał, wysunął swoje macki przy biciu dzwonu, wyprostował się i nabrał sił. Terror zbliża się i w obliczu terroru moje dzieci jednoczą się w jednym uścisku solidarności, tworząc wielki mur, aby pokonać ataki wroga. Moje dzieło pozostaje i pozostanie, pójdzie tam, gdzie moja wola chce, aby poszło, poprzez nie utrzymujcie mój lud czujny, mocny i wiedzący, że ja was nie opuszczam. Nie lękajcie się, kto mnie kocha, nie lęka się, wie, że ja odwzajemniam się daleko poza waszym oddaniem się mnie. Nie lękajcie się, ześlę pomoc bezpośrednio z mojego domu, aby mój lud nie osłabł, ale potrzebuje wiary, odwagi i męstwa od was, których powołałem do kształtowania mojego ludu. Jeszcze raz przypominam sobie chwilę, kiedy mój lud wędrował przez pustynię i został nakarmiony ręką mojego Ojca. Tak będzie i w tym momencie, nie mogło być inaczej ze strony Ojca, który kocha swoje dzieci bezgranicznie. Nie lękajcie się, bądźcie pewni mojej ochrony, ochrony waszych towarzyszy podróży i miejcie oczy utkwione na wysokości. Znaki nie ustaną, ani na ziemi, ani na niebie. Mój pokój niech będzie z każdym z was, moja siła i moja miłość niech pozostaną z moim ludem. Opieka mojej matki pozostaje nad moim ludem. Cały mój dom pozostaje nad moim ludem. Błogosławię was, mój pokój niech będzie z wami, Jezus.